Jakby kogoś interesowało, gdzie trzymam maszynkę do golenia. Jest godzina 5:42 i przygotowujemy się do ceremonii zakończenia szkoły podstawowej przez Sherminę. Graduacja. W sumie nie wiem, jak to się po polsku nazywa. Graduacja, powiem. No, ceremonia zakończenia szkoły, powiedzmy. Zobaczycie, jak to się tutaj obchodzi na Filipinach. Jakby kogoś interesowało, gdzie trzymam maszynkę do golenia i pastę do zębów, to tutaj, w lodówce. Teraz czas na golenie. Pasta później. Tutaj też takie rzeczy. Nie ma tu jedzenia, bo lodówka nie działa. Tutaj się gole zawsze. Tutaj, jak widzicie, są porozstawiane pojemniki na wodę i ta pani, która stoi, to jest pani, która sprzedaje tutaj wodę, nalewa do tych pojemników. Za chwilę przyniesie szlaufa i będziemy nalewać. Każdy taki pojemnik to 5 peso, czyli jakieś 35 groszy. Nie ma tu bieżącej wody. Ktoś się zastanawiał, dlaczego ta dziewczyna ma okulary na oczach. Ano dlatego, że oni, jak mają te czerwone oczy, to lubią mieć na twarzy okulary, bo twierdzą, że wtedy szybciej się to goi. I właśnie jak powietrze nie leci w oczy, to oczy nie są tak poirytowane. Ja cały ten czas, kiedy miałem czerwone oczy, już mi się prawie wygoiły. Chyba mi się wygoiły, może nawet dzisiaj już są ok. Ani razu nie używałem okularów, bo nie lubię w pomieszczeniach siedzieć w okularach, tylko do vlogów to robię czasami. Kami biyaan. Ten. A tutaj koza przy palących się śmieciach. No i czego oczywiście nie może zabraknąć na Filipinach? Na Filipinach kogutów. Dojechaliśmy do szkoły. Szkoła jest tutaj. All this we ask and pray in the name of the loving Son, our Savior and our Redeemer, Jesus Christ. Amen. Mieszkając w wiosce plemienia Badzio, bardzo łatwo jest zauważyć, jak wielkie znaczenie dla tych ludzi
ma celebracja. Oni celebrują bardzo dużo uroczystości w taki sposób, że po prostu na tyle, na ile ich stać, to starają się to robić z wielką pompą, tak zwaną. Ja osobiście nie obchodzę urodzin od wielu lat, a dla nich coś takiego jest nie do pomyślenia, żeby nie obchodzić swoich urodzin. I pomimo tego, że no, nie ma co się oszukiwać, są to ludzie biedni, to zawsze starają się znaleźć pieniądze na to, żeby urodziny i inne uroczystości celebrować. No i tutaj akurat zakończenie roku szkolnego, ja tej imprezy nie ogarnąłem, powiem wam szczerze. Już mówiłem o tym na ostatnim vlogu, więc może pominę ten temat, ze względu na to, że byłem chory i bardzo głośna muzyka. No i już wracamy z powrotem na wioskę, celebrować teraz z rodziną i przyjaciółmi, którzy przyjadą za niedługo. Po raz kolejny zauważyłem i po raz kolejny powiem o tym, że przebywanie z nimi daje mi możliwość obserwacji, wyciągania wniosków, lekcji różnych. No i troszeczkę kojarzy mi się ta ich społeczność. To już, że z Cyganami to pominę może, znaczy wspomnę, ok, ale nie będę się teraz wdawał w szczegóły, aczkolwiek mam takie wrażenie, jakby troszeczkę to była komuna, coś 30-40 lat temu, co było w Polsce, tylko tutaj w wersji plemiennej filipińskiej. Pamiętam, jak byłem dzieckiem, to było normalne to, że przebywało się dużo czasu poza domem, u sąsiadów. Sąsiedzi przychodzili do nas, pożyczali sobie cukier i inne rzeczy. Wszystkie mieszkania były bardziej takie otwarte i przyjazne. Później pamiętam, że to się zmieniło w takim sensie, że ludzie byli coraz bardziej zamknięci w sobie, domy były coraz bardziej zamknięte, nie spotykali się tak już często ze sobą sąsiedzi. Często nie znali siebie po prostu. Także tutaj jest tak, że wszystko jest wszystkich. Przez domy przechodzą ludzie, czasami w przeciągu dnia dziesiątkami się zdarza. Podrzucają sobie dzieci do opieki. Jak ktoś nie ma jedzenia w danym momencie, to jedzenie dostanie od kogoś innego. Co tutaj na tych imprezach mi się bardzo podoba, to, że dzielą się jedzeniem. I to nie jest tak jak w Polsce, bo byli znajomi tutaj Polacy akurat na tej graduacji i mama Krzyśka powiedziała, że w Polsce jest podobnie, bo też ludzie się dzielą jedzeniem. Tylko właśnie zauważyła, że w Polsce się dzielą na koniec, jak zostanie, a tutaj dzielą się na początek. Podejrzewam, że zgaduję. Może dlatego, że gdyby się chcieli podzielić na koniec, to już by nic nie było. I dlatego robią to na początku, więc na początku każdej imprezy pierwsze, co się robi po ugotowaniu i zrobieniu całego pożywienia, to właśnie się to pożywienie rozdaje. I w zależności od tego, jak duża jest impreza i na ile stać daną rodzinę, to dla tylu osób rozdadzą. Jeżeli nie stać ich na rozdanie zbyt wielu osobom, to rozdadzą swojej najbliższej rodzinie, kuzynom, ciociom, wujkom, babciom itd., itd. Już byłem tutaj na wielu imprezach i praktycznie na każdej imprezie jedzenie jest rozdawane i właśnie zauważyłem, że jak akurat impreza jest bardziej na bogato, bo akurat jest więcej pieniędzy z jakiegokolwiek powodu, to wtedy tego jedzenia jest przygotowywane więcej i rozdawane jest więcej. I nie tylko dla rodziny, kuzynów, babci, cioci, wujków, ale również dla sąsiadów, sąsiadek i takich najbliższych osób. Wiadomo, nie da się wszystkich zadowolić,
sensie rozdać jedzenia każdemu, no bo tutaj w tej wiosce podejrzewam z 1000 osób mieszka, no ale na tyle, na ile mogą sobie pozwolić, to robią i to jest bardzo fajne tutaj, że właśnie się dzielą i to całe plemię jest taką jakby jedną wielką rodziną. Look, happy birthday! Happy birthday, Shermina! Happy birthday! Jeszcze chciałem jedną rzecz powiedzieć a propos mojego zdrowia, bo dużo osób komentowało to, że powinienem stąd uciekać i po prostu jakby skupić się na sobie, żeby nie chorować, żeby mój stan się nie pogarszał. No to już wam powiem, co zrobiłem. Od ponad tygodnia piję praktycznie tylko wodę z kokosa, około 4-5 kokosów dziennie, nie piję żadnych innych płynów, to znaczy zacząłem od wczoraj pić kawę z powrotem czarną rano. Wcześniej nie piłem w związku z tym, że właśnie miałem to rozwolnienie, ale już od kilku dni jest dużo lepiej. Już praktycznie pierwszego dnia, jak zacząłem pić wodę z kokosa i przestałem pić tą wodę, którą tu widzieliście jest do tych baniaków nalewana, to czułem poprawę. No i już jest naprawdę dobrze, już w sumie myślę, że to się uregulowało. Jeśli chodzi o oczy, już wyleczone, jeśli chodzi o gorączkę, już przeszła. Także wszystko jakby się normuje. No my ludzie jesteśmy kreaturami adaptacyjnymi, jeśli tak można powiedzieć. Podejrzewam, że adaptującymi się do środowiska, w którym się znajdujemy. Jest to pewnie jakoś tam zaprogramowane w nas jako chęć i wola przetrwania. Więc mamy to ewolucyjnie w sobie, że jesteśmy w stanie się zaadaptować do zmieniających się warunków. Tylko że właśnie większość ludzi żyje tak, że te warunki są praktycznie bardzo podobne lub takie same zawsze. Więc nie muszą się adaptować, zaadaptowali się już przy urodzeniu. No a tutaj przeskakując ze świata, tak jak wy mówicie, że mieszkałem w luksusowym apartamencie z basenem i tak dalej, w super powiedzmy jakichś tam miejscach, a teraz mieszkam na slumsach, no to moje ciało, podejrzewam nie tylko ciało, umysł i wszystko też muszą się zaadoptować do tych warunków. I myślałem, że będzie dużo trudniej. Nie jest tak trudno, powiem wam, że jest tutaj fajnie. Nie wiem, możecie mi wierzyć lub nie wierzyć, zawsze chcę jak najbardziej autentycznie pokazywać to, co akurat przeżywam i doświadczam. I właśnie dlatego też się z wami dzielę swoimi spostrzeżeniami na temat tego miejsca, żebyście mieli właśnie jak najbardziej realne, autentyczne doświadczenie. Jakby, jak to powiedzieć, no poczucie tego, jak tutaj jest, tak? Bo mógłbym tu manipulować i tak dalej, nie chcę tego robić. Wiadomo, są rzeczy, o których nie mogę wam powiedzieć tutaj plemienne, tak jak w każdej społeczności są takie po prostu rzeczy i sytuacje, o których
no, poza plemieniem nie powinno się mówić, tak? Jak samo jak w rodzinie o pewnych rzeczach poza rodziną nie powinno się opowiadać, tak samo tutaj są takie rzeczy. Aczkolwiek naprawdę, no jakby to powiedzieć, już się przyzwyczaiłem do mieszkania tutaj. Tak jak mówię, myślałem, że będzie dużo gorzej. Jest lepiej niż się spodziewałem. W sensie takim, że jakby byłem przygotowany na to, że okej, będzie ciężko, będę poza swoją strefą komfortu i nie będzie jakby hop-siup, ale z hałasem już się przyzwyczaiłem, więc śpię całkiem dobrze. Z przestrzenią też, z tym był duży problem na samym początku, właśnie z brakiem przestrzeni i prywatności. Już się też przyzwyczaiłem, co mi też pokazuje, że człowiek jest się w stanie przyzwyczaić do wszystkiego tak naprawdę, podejrzewam. Zresztą myślę, że ludzie, którzy na wojnie byli, mogą to potwierdzić. Chyba nie będę miał PTSD po tym życiu tutaj, nie no, żartuję. Co jeszcze? O, pewnych tematów może nie będę poruszał. Może tyle wystarczy. Aha, ostatnia rzecz, jaką chciałem powiedzieć, bo dużo ludzi się pytało na temat kauczuku. Z kauczukiem temat jest zamknięty, dlatego że myśmy znaleźli osobę na Mindanao, która była nam w stanie zapewnić 20 do 30 ton miesięcznie, a osoba z Polski, która współpracuje z producentem opon, który fabrykę opon otworzył lub otwiera w Polsce, nie wiem dokładnie, potrzebuje 20-30 tysięcy ton kilka razy w roku, więc ta osoba nam powiedziała, że ilości, które my jesteśmy w stanie załatwić, to tak jak kropla w morzu potrzeb. Nie da się w ogóle tym zaspokoić jakiejkolwiek potrzeby, więc no, temat kauczuku został odpuszczony. Nie zostałem królem kauczuku niestety, tak jak w komentarzach najwspanialsi ludzie na świecie się śmiali ze mnie, czyli najlepsi biznesmeni, hejterzy, nieważne. Dobra, trzymajcie się, do następnego. Peace and love. Poza strefę komfortu warto wychodzić czasami i się uczyć życia z innych kultur, plemion. Polecam.